Ja jestem panna Lichotka, a to jest moje gniazdo. Zaparz herbatę, weź drut do ręki i rozgość się. Zaczynamy. Dzień dobry. Dziś się z Wami witam z miejsca magicznego, krainy pojedynczych skarpetek, okruszków i kotów kurzu, czyli z pokoju dziecinnego. Jak widzicie, za mną jest dosyć kolorowo i tak dzisiaj będzie. No jak na razie jest to miejsce, w którym jest jako takie światło ze wszystkich pomieszczeń w tym domu i jest w miarę cicho. Więc dzisiaj odwiedzę Was właśnie stąd. Zapraszam. Dziś chciałabym Wam pokazać, co wyszło z moich projektów zabawki, czyli kurczaka emocjonalnego wsparcia, w co się przemienił. O drugiej zabawce, która powstała zupełnie spontanicznie i wyszła nawet całkiem nieźle, chociaż wiem już, gdzie popełniłam bardzo dużo błędów, więc następna zabawka, myślę, będzie lepsza. Pokażę, co słychać w projekcie moich skarpetek i na pewno jeszcze coś. Na początek Emotional Support Chicken, który wydawał się oczywiście projektem prostym, miał być projektem resztkowym i szybkim. Natomiast jak ze wszystkim okazało się, że nie do końca wygląda tak, jak miał. Plan był prosty, wykonać taką formę, później to zszyć, wypchać i generalnie tyle, dorobić grzebień i korale, i dziobek i będzie kura. No moja kura, jak widzicie, cały czas się przewracała na dziób i jej kształt był zupełnie nie kurzy. Zdaniem dzieci był to mrówkojad, który wstał. Moim zdaniem najbardziej to wyglądało na pingwina, dlatego zdecydowałam się przerobić, uznać, że jest to pingwin i w ten sposób powstał pingwin emocjonalnego wsparcia, który został podarowany osobie takowego wsparcia potrzebującej. Jest mięciutki, jest do przytulenia. Czy wygląda na 100% na pingwina? No cóż, to słuchajcie, to jest jak ze sztuką. Każdy widzi to, co chce. Na pewno wykonanie takiej nawet bardzo prostej zabawki wymaga jednak projektu. Ja oczywiście zastanawiałam się wcześniej, jak to ugryźć, jakie powinny być te kawałki, które będę zszywać. No i wydawało się, że to zagra, tak? Że jak ja zszyję to, co wykonałam, to właśnie to będzie górą. No i właśnie okazało się, że zupełnie nie. Jak się przyglądam tym wzorom gotowych kur, to widzę, że one są jakby do połowy robione w jedną stronę, a potem jakby w drugą, albo to jest doszywane, albo są podbierane oczka i jest to wykonywane jakąś inną techniką. Myślę, że jeszcze się może pokuszę, tylko że na pewno będzie to coś mniejszego, ponieważ słuchajcie, żeby wypchać tę kurę, to musiałam nie dość, że zakupić chyba ze 3 paczki tego wypełniacza, to jeszcze dodatkowo wypatroszyć jedną zabawkę zapomnianą moich dzieci, no bo inaczej to nie było takie, jak miało być. W każdym razie z kurczaka emocjonalnego wsparcia albo z kury emocjonalnego wsparcia powstał nam pingwin emocjonalnego wsparcia. Trochę włóczki zostało zutylizowane, został podarowany, w związku z tym jest prezentem i naprawdę fajnie to wyszło, podoba mi się. A i jeszcze co tam jeszcze widział, no to znajomy widział w nim takiego worma z filmu Dune'a, i z książki Dune'a, ale bardziej z filmu. A dzieci widziały mrówkojada i ja widziałam pingwina. Natomiast jeszcze jedna osoba widziała w tym skrzata. No i no faktycznie jakbyś mu dorobili
może czapkę i nie wiem, jakieś tam wąsy skrzyty mają. Natomiast problem polega na tym, że ja nie lubię skrzatów i zupełnie nie chciałam, żeby to był skrzat. To miało być zwierzę. Zresztą ma ogonek i łapki. Dorobiłam mu w ramach przystosowywania go do pingwiniego looku, dorobiłam mu skrzydełka. Tak. I dziobek taki zrobiłam bardziej żółty, bo tak mi wyszło, że pingwiny tak mają. I cóż, nie było kury, ale jest pingwin. Może zapoczątkuje jakiś nowy trend i będzie teraz emotional support penguin. Może. Wszystko przed nami. Zobaczymy. Projekt, który jest w trakcie i który mnie zaprząta non-stop, to są żakardowe rękawiczki dla mojego męża z wełny. Zażyczył sobie po tym, jak wróciłam ze spaceru z psem i się zachwyciłam, że było mi bardzo ciepło w dłonie, więc powiedział, że spróbuję. Tylko że mąż sobie zażyczył rękawiczki z palcami. 5, żeby nie było. No i obawiam się, że żeby to wykonać, to będę musiała, bo oczywiście jeszcze nie robiłam nigdy z 5 palcami, więc zobaczymy, jakie kluski mi wyjdą zamiast tych palców. Obawiam się, że będę musiała przejść na jednak zdjąć jedną rękawiczkę na inne druty i robić to na pojedynczych drutach, bo o ile zrobienie rękawiczek z jednym palcem, czy tam 2 palcami, w sensie, że mamy kciuk i tylko górę, nie jest trudne na tych na jednych drutach, no to już z 5 palcami chyba będzie kłopot. W związku z tym zaraz dojadę do tego miejsca, gdzie zaczynają się palce i będziemy je przenosić, oddzielać i już możecie czekać, żeby zobaczyć, co mi z tych palców wyszło. Gwarantuję, będzie zabawnie. Więc to jest taki projekt, który się dzieje. No, ja uwielbiam żakard, a poza tym żakard się fajnie robi, szybko. Więc to jest taki przyjemny projekt. Jeśli chodzi o czapkę, to ona powstaje i rośnie oczywiście w żółwim tempie, ponieważ to są druty 2, więc w ogóle zapomnijcie. Codziennie parę okrążeń jest przerabianych, natomiast wreszcie ta głowa mi się kiedyś skończy i wtedy ją zamknę. Myślę, że będzie to no, może całkiem niedługo, ale nadal jeszcze jak ją zakładam, to widzę, że jeszcze. A z tego, co widzę, to mój najczęstszy błąd przy robieniu czapek, może też taki popełniacie, jest taki, że te czapki są właśnie tak minimalnie za krótkie, że już tak strasznie chcę je skończyć i już mi się wydaje, że to już i że teraz jak zacznę zmniejszać, to akurat się wyrobię do czubka głowy. No i przeważnie się niestety okazuje, że strasznie szybko się zamyka taka czapka. No i zawsze jest tak, że one jednak mogłyby być troszeczkę dłuższe. No gdyby były jeszcze tam ten centymetr czy 2 dłuższe, to nic by się nie stało, bo zawsze można ją bardziej wywinąć, tak? Ten centymetr czy 2 naprawdę tutaj nie zrobi różnicy. Więc nie chcę tego błędu popełnić, ponieważ ta wełna merynosowa jest tak piękna, jest tak cudowna i jeszcze na dodatek jest, słuchajcie, strasznie wydajna. Ja myślałam, że ten precelek to ledwo wystarczy na tą czapkę i że właśnie będę musiała ją zamykać i kończyć, bo mi się skończy precel. No to się okazało, że w ogóle jeszcze mam cały jeden motek przywinięty i no i nie wiem, no chyba normalnie jeszcze mi zostanie. Może coś wykonam do niej, może pompon. Zobaczymy. W każdym razie czapka się dzieje, wełna jest przepiękna, ale mimo, że bardzo ładnie to wygląda w cieninie i się pięknie układa, no to i mimo, że chciałabym mieć taki całościowy udzierk z takiego merynosa delikatnego, cieniutkiego,
no to nie wyobrażam sobie wykonywania całej bluzki czy swetra na drutach dwójka. Może kiedyś, wtedy byłby to projekt chyba na cały rok, bo gdybym zaczęła w styczniu, tak skończyła w grudniu. W każdym razie z czapką jeszcze trochę. A na fali zabawki właściwie, tak, tej emocjonalnej kury, wpadł mi do głowy pomysł, zainspirowało mnie jakieś zdjęcie na Pinterestie do wykonania takiej wiewiórki, to jest taka wiewiórka, która jak skacze z drzewa na drzewo, to tak rozpościera ręce i leci, tak, bo ma takie specjalne te płaty skóry, które ją do tego przygotowują. I polega to na tym, że wykonuje się kwadrat albo prostokąt, tylko oczywiście mniejszy, znowu mnie poniosła fantazja. Dorabia się do niego łapki, dorabia się ogon, głowę, głowa ma uszy, głowa ma nos, chociaż trochę wygląda, jakby coś się jej stało i miała zabandażowany. Tu powinno być białe, ale to zaraz. O tym, co lepiej można było zrobić, to zaraz. W każdym razie to jest taka sobie właśnie wiewiórka. Wiewiórka została wykonana jak widzicie, z resztki szenili po moich tych mitenkach, o których mówiłam w którymś tam wcześniej filmie. I z takiego futerka. Futerko odkryłam w sklepie na A, w którym są takie różne perele. No jest to oczywiście wiadomo, że to jest sztuczne, no bo jak ma nie być sztuczne, ale jest to jest miłe, tak? To ma być pluszowa maskotka, jest to milusieńkie, bardzo fajnie, świetnie się przerabia, lepiej niż ta szenila, nic się nie siepie, nic się nie sypie. No powiem Wam, że ja jestem zakochana w tym, nie wiem, czy to włóczka, w tym czymś, jeśli chodzi o produkcję właśnie zabawek. I wybiorę się do tego sklepu i zobaczę, czy są jeszcze inne kolory. Z tego co pamiętam, to był jeszcze chyba czarny, ale może będzie więcej. Tutaj widać, bo się nie schowało, jak to wygląda. Tak, jest po prostu taka jakby tasiemka. O, widać, jest tasiemka i na tasiemce mamy takie włoski, tak? No i z reguły jest tak, że jak się przerabia taką ozdobną włóczką, nitką, no to nam wylatuje, to się odczepia. A tutaj nie, jest jakoś perfekcyjnie to tak zrobione, że naprawdę nic nie leci. No i to jest prototyp tej wiewiórki, jest dla mojego syna, który trzymał ją na głowie. Weszłam do pokoju, a on siedział tak. O, tak siedział. No, też można. Jest miłe, można się do tego przytulić. Jest po prostu taką trochę sensoryczną szmatką. A ta wiewiórka zasadniczo, to ona sobie, wiecie co, siedzi i jak leci, to rozpościera te swoje rączki i nóżki. Tutaj ma te fałdy skóry. Oczywiście nie jest prostokątna. W każdym razie leci, przeskakuje na następne drzewo. Tutaj błędy i potknięcia. No przede wszystkim to jest za duże. To zdecydowanie. Ja nabrałam oczka z tej strony i to niby miał być jej dół. No oczywiście porzuciłam ten pomysł w czasie przerabiania. Myślę, że wiewiórka powinna mieć jakąś taką długość, mniej więcej. Przynajmniej tak to wygląda na Pinterestie, gdzie widziałam inspiracje. Tam one są wykonane jakby głównie z wełny i nie są takie puchate, natomiast ja uznałam, że jeśli to ma być taka przytulanka, no to musi być milutka. Jak zobaczyłam tę ozdobną włóczkę, no to się od razu w tym zakochałam. Teraz już wiem, że można to było zrobić nieco inaczej. To znaczy można to robić tak jak,
no tak jak skarpetkę, tak? Czyli robić jednocześnie dwie przód i tył, tylko na przykład różnymi kolorami tej włóczki albo jednym, tak? Jeśli na przykład uznamy, że jest to polarna wiewiórka, wtedy jest szybciej, nie trzeba tego później zszywać. Ja musiałam to zszywać, bo wykonałam osobno grzbiet i osobno brzuszek. Później wykonałam głowę. W głowie stosowałam rzędy skrócone, żeby było takie tutaj wypukłe, żeby było wypukłe na oczy, czego oczywiście nie widać zupełnie, więc można sobie to chyba darować. Jak się robi taką grubą, ozdobną, miękką włóczką, to można sobie to naprawdę darować, bo i tak wkładamy tutaj oczy. Oczy muszą być. Oczy nadają w ogóle całego charakteru i tak jak było z tym pingwinem, dopóki nie miał oczu, to no nie żył, tak. A jak dostał te oczy, to już było tak. I zrobiłam też mu uszka, jej uszka i nosek. Natomiast to też powinno być wykonane tak naprawdę jakby spód głowy powinien być w kolorze tego brzuszka. Może jakoś można to też zrobić, musiałabym pomyśleć, jak to zrobić, no bo ja zrobiłam ciemną tą szynilą i to po prostu przeplotłam, więc trochę wygląda, jakby była siwa, trochę wygląda, jakby łysiała, nie wiem. No, do tego wszystkiego dochodzi kwestia właśnie proporcji, tak, przez to, że jej ciało jest takie duże, to jej głowa musiała być słusznych rozmiarów, nie mogłam zrobić malutkiej. A jak jest duża głowa, to jest ciężka i też trzeba ją wypchać. Tu w środku nie ma żadnego wypełnienia, więc to i tak jest wystarczająco puchate. W każdym razie polecam, jeśli macie ochotę się pobawić. Wiewiórka. Można ją nazwać wiewiórką sensoryczną, no ale nie trzeba zupełnie. I to była taka zupełnie spontaniczna historia wiewióra. Myślę, że pójdę w wiewiórki, wiewiórki będą powstawać. No wiewiórki też się mogą nadawać na projekty resztkowe, tylko że jednak taka przytulanka służy do przytulania, tak? A jeśli zostało nam coś, co jest mało przytulne, no to sami rozumiecie, nikt nie będzie chciał do tego przytulać. Nie wiem, czy lubicie postanowienia noworoczne i czy robicie jakieś postanowienia noworoczne. Ja nie jestem fanką. Natomiast w tym roku wyjątkowo postanowiłam sobie zaplanować jedną małą rzecz, którą chciałabym wydziergać. Zarzuciłam ten pomysł na naszym spotkaniu grupy dziewiarskiej, chwycił i dzieliłyśmy się swoimi planami dziewiarskimi, pomysłami albo jakimiś inspiracjami, które w tym roku planujemy wykonać. Mi po głowie chodził pewien żuk. Już od jakiegoś czasu, od kiedy zobaczyłam pierwszy raz ten projekt, który tutaj widzicie. To jest projekt swetra, to jest darmowy projekt od Filcolany, ściągnięty ze strony Filcolany. Ten duży żuk na plecach od razu przykuł moją uwagę. Strasznie mi się spodobał. Wiem, że jakby ważne też jest to tło, na którym jest ten żuk, to znaczy cały sweter ma po prostu taki spójny wyraz. Nie wiem, czy ja będę chciała robić takie tło i w związku z tym nie wiem, czy ten żuk będzie widoczny i będzie od razu wiadomo, że to jest żuk, a nie coś innego. Natomiast to jest moja inspiracja i to jest taki mój plan na ten przyszły rok, że jak będę już robić ten mój któryś z kolei sweter, to chciałabym mieć takiego żuka na plecach. Ten wzór nie jest jakoś może bardzo skomplikowany, natomiast z tego co widzę, to chyba lepiej by było wykonywać go w tej z powrotem, a nie robiąc na drutach z żyłką naokoło. Dlatego zastanawiam się, czy tego żuka nie wykonać na plecach, robiąc same te plecy, to znaczy, żeby zrobić sweter zszywany. Wydaje mi się, że mówiłam o tym w poprzednim filmie, że jakoś sentymentem obdarzyłam te druty proste, retro druty, na których nasze
Mamy, ciocie i babcie wykonywały udziergi przeważnie w częściach i później je zszywały. Jakoś się polubiłam z tym zszywaniem, nie jest to takie trudne. I tak sobie pomyślałam, że właśnie tego żuka to chyba najlepiej by wykonać na takich, niekoniecznie na prostych, ale właśnie w jednym kawałku. I być może wykonam właśnie taki sweter w częściach. Na pewno będzie to kardigan. I no taki jest ten mój plan. A czy Wy macie jakieś takie pomysły dziewiarskie na przyszły rok? Uważam, że ogólnie robienie planów noworocznych i postanowień niczym się nie różni od robienia planów i postanowień w każdy inny dzień roku. Nie ma w tym nic magicznego. A im więcej sobie zrobimy założeń, postanowień i planów, tym bardziej będziemy się czuli nimi przytłoczeni. W związku z tym wydaje mi się, że lepsza jest metoda step by step, krok za krokiem, powolutku, jeden plan na raz. O, psu się coś śni i mi tutaj podskakuje. Tu jest pies, może zobaczycie tutaj, o, noga. Pokażesz nogę do kamery? Nie pokażę nogi do kamery, nie będę jej wyrywać nogi. Dla lajków. I chrapie, więc jeżeli słychać było jakieś sapanie albo chrapanie, to właśnie Roxy, która ma teraz relaks. Wiadomo, ważna rzecz, relaks. Tak więc planami, a życie i tak to zweryfikuje. Toczy się swoimi kolejami, trzeba je zaakceptować, takie jakie jest i po prostu z godnością przyjmować to, co nam przynosi. I tyle. To będzie chyba na tyle dzisiaj. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam dużo spokoju i wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Do zobaczenia.